Mam nadzieję, że nie znudziło Wam się jeszcze tworzenie, ponieważ w dzisiejszym odcinku skupimy się na tym, jak powstaje kokarda, którą możemy wykorzystać na wiele rozmaitych sposobów. Na przykład do przystrojenia prezentów, bądź też do produkcji kartek okolicznościowych. Zaprezentuję Wam dzisiaj dwa możliwe warianty tworzenia takiej kokardy. Potrzebujemy do tego celu dwóch wstążek materiałowych bądź też filcu. Ja akurat posłużyłam się filcem. I tak, pierwsza opcja. Paseczek składamy w taki sposób. Prawa część, lewa część. I bierzemy teraz do ręki igłę z nitką i przewlekamy igłę w taki właśnie sposób. Czekajcie, właśnie tak. Możemy zrobić to jeszcze bardziej prosto, w prostszy sposób, mianowicie po prostu obkręcić nitkę wokół filcu, ale ja akurat zrobiłam to tak. Możemy jeszcze przeciągnąć igłę z nitką, tak, a następnie, momencik, odciąć końcówkę. Kokardka jest już właściwie gotowa, ale żeby nie było widać nitki, możemy przyszyć taki kawałeczek filcu. Oplatamy środek i po prostu całość zszywamy. Ojku, powinniśmy zrobić pętelkę, ale mogłoby to za długo trwać na potrzeby tej stworzenia filmiku, dlatego zrobię to tylko tak przykładowo. Wiadomo, że jeżeli będziecie to robić na własne potrzeby, trzeba się bardziej postarać. Ok. Będzie to wyglądało mniej więcej tak. Możecie też bardziej ścisnąć mniejszy filc, mniejszy kawałek filcu, wtedy kokardka będzie wyglądała nieco ładniej. Ok, utnę wstążeczkę, nitkę. Tak jak powiedziałam, robię to tylko na potrzeby filmu, dlatego nie wygląda to zbyt fajnie, ale mimo wszystko kokardka wygląda dość efektownie. Ok, drugi sposób. Filc układamy w taki sposób, bądź też wstążkę, tak? Zależy jaki materiał wykorzystacie. Układamy w taki sposób. Składamy jedną część tak, drugą część tak i podobnie jak poprzednio oplatamy środek niteczką. Tak jak poprzednio możemy oczywiście wbić igłę i ją po prostu przeciągnąć przez nasz środek filcu, ale nie jest to zabieg konieczny. Ten filc jest dość gruby, że aż wygięła mi się igła. Ok. I oplatamy.
Przeciągamy. Dobra. I oczywiście, aby nie było widać niteczki, przymocowujemy, przyszywamy mniejszy kawałek filcu. Nie musimy oczywiście odcinać nitki, możemy zrobić to za jednym zamachem. Ok. O, bardzo proszę. I zszywamy wszystko. Ok. I gotowe. Możemy nitkę odciąć. Bardzo proszę. Obie wersje kokardki. Numer 1 i numer 2. Jeżeli podoba Wam się niniejsza instrukcja i chcielibyście z niej skorzystać, to zapraszam do oglądania moich kolejnych filmików, ponieważ niebawem pokażę Wam, jak ciekawie taką kokardkę można wykorzystać. Dlatego zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.